Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj znowu coś dużego i ciężkiego. Przyszło dosłownie parę dni temu i już się za to zabieramy, ponieważ może to być maszyna, która będzie bardzo użyteczna, a może się okaże, że jest to wtopa. Nie wiem. Sprawdzimy. Będzie to tym razem takie, powiedzmy, CNC, które pozwoli nam, a może też Wam, nauczyć się pracować na maszynie, nauczyć się troszeczkę oprogramowania, do generowania G-kodów, a później, jak na przykład ta maszyna będzie dla Was za słaba, no to będziecie mogli się przesiąść na kolejny sprzęt. Więc CNC dla początkujących, tak bym to nazwał. Tadadą. Instrukcja jest TTC 450 CNC Engraver. No, zobaczymy. Damy, że tak powiem, nie będę tutaj przekreślał tej maszyny. Oczywiście nie będzie to tak wielka i potężna maszyna jak tą, którą posiadamy, czyli HNC. Nie będzie to też drewniak, tak jak pamiętacie, mój sprzęt na dom i drewno. Pierwsza formatka, druga i jeszcze jedna. No jest tego trochę. Dobra. I jeszcze jedna. Ok, tutaj mam blaty z MDF-u na końcu. Okej. Blaty z MDF-u z przykręcanymi mufami. Czyli co? Muzyczka dla Was, nie? Tak to zawsze robimy, bo myślę, że tak jest najprościej. Możecie sobie w razie czego puścić wolniej ten film, zobaczyć jak to się składało. Jeśli ktoś by miał, nie wiem, jakieś pytania, no to ja przez pewien jeszcze czas zawsze trzymam te pliki, żeby po prostu mieć możliwość w razie czego pokazać to, jak to zrobić innym osobom, a później pliki już idą do kasacji i zostawiamy tylko plik wynikowy. Dobra, ruszam ze składaniem, muzyczka, zobaczymy co będzie.
Minęło trochę czasu, maszyna sprawdzona i ku mojemu dużemu zaskoczeniu, bo muszę przyznać, że jestem naprawdę sceptyczny co do takich malutkich CNC, to działa naprawdę. Mamy panel sterowania, który zawiera praktycznie wszystkie możliwe informacje. Może się też tutaj od razu Wam przeklikam przez to, żebyście widzieli, co tutaj można zrobić, a czego nie można robić. Idziemy do Home. Mamy Wi-Fi, tak, ponieważ to jest również, można się tutaj łączyć przez sieć bezprzewodową, albo oczywiście tutaj po kabelku. Na dole mamy gniazdo micro SD, które również używam. Tam jest karta pamięci władowana i możemy wtedy dzięki temu zapisywać również projekty tutaj na tej wewnętrznej karcie. No to co? Control. Możemy sobie oczywiście to przesuwać. Możemy jechać w dół. Możemy jechać w górę. W górę. Możemy włączyć wrzeciono. Działa. Działa. Low speed, zobaczymy. Nie. Aha, tutaj mamy zmianę tylko trybu przesuwania. No i oczywiście możemy sobie przesuwać o zadane jednostki 0,1 mm. Tutaj zobaczcie, mamy kolejne menu. Tutaj mamy kolejne. Homujemy to. Dobra, możemy sobie schomować. Cyk, jedziemy i maszyna jedzie sobie do krańcówek. Schomowało. Homing success. Dobrze, wracamy dalej. Tutaj Sculpture to prawdopodobnie tu się pojawią G-kody, które będą na karcie. Teraz tutaj tego nie ma. W Toolsach co tutaj mamy? Mamy płytę o oznaczeniu DLC32 CNC. Mamy również parametry od Procka. Możemy wyłączyć to piszczenie, jak kogoś denerwuje. I mamy sieć Wi-Fi. Tak, teraz jest połączone. I to jest, jeśli chodzi o sterowanie tej maszyny z panelu kontrolnego. Ale oczywiście mamy aplikację darmową, od razu uspokoję. I mamy tutaj aplikację, która się nazywa Candle. Łączymy to i praktycznie wszystko to, co tutaj Wam pokazałem, mogę również robić sobie prosto z tej aplikacji. To wszystko działa. Również, zaraz tutaj sprawdzę tylko, czy tutaj było. Tak, jest również tutaj pomiar długości narzędzia prosto z tego menu. Więc to naprawdę wszystko działa. Dobra, żeby nie być gołosłownym znowu, przesunę się tutaj gdzieś dalej. Zjadę troszeczkę w dół. Podpinamy sobie nasz próbnik. Podpinamy próbnik. I możemy wciskać sobie pomiar narzędzia. Tutaj jest to oznaczone jako knife. Jedziemy w dół. Pomiar wstępny, później pomiar dokładny. Wszystko zrobione. OK. Więc ta mikropłytka, słuchajcie, która tutaj jest, ogarnia wszystko. Więc jestem naprawdę mile zaskoczony. Sorry, że tak cały czas to powtarzam, ale budując moją maszynę wiele lat temu, byłem przygotowany na to, że jednak będzie tutaj potrzebne troszeczkę więcej rzeczy, duża płyta, duże sterowniki i tak dalej, a tutaj wszystko jest to zrobione w miniaturowej wersji, ale ta miniaturowa wersja, jak widzicie, działa. Jeśli chodzi o profile, mamy tutaj profile 40×80, więc dość spore. Profil tutaj z lewej, z drugiej strony oraz ten tutaj przy bramie. 460×460 w górę. Myślę, że to aż nadto. Jeśli chodzi o wrzeciono, to tutaj jest Micrus. To jest chyba 70 watów wrzeciono. 70 albo 90, sorry. Na zasilaczu jest podane chyba 120 watów, ale tutaj na wrzecionie nie było żadnego oznaczenia.
Ale zobaczymy później, może mam taki mały miernik, zobaczymy w czasie pracy, ile to będzie pobierało. Ale najlepsze jest to, że to miejsce, słuchajcie, bez problemu pomieści każde wrzeciono z uchwytem kołnierzowym 43 mm. Więc tutaj możemy wpakować kresa, czy wpakować mafela. Wszystko, co uda nam się tutaj podczepić, w to miejsce będzie pasować. Oczywiście wtedy nie będziemy mieć tutaj sterowania, ale osobny kabel poprowadzę i na pewno to jeszcze sprawdzę. Jeśli chodzi o płytę tutaj na samym stole, mnóstwo tych mów jest powkręcanych, więc myślę, że tutaj z łapaniem elementów również nie będzie problemu. To co? Próbujemy coś pofrezować? Może w takim razie zaczniemy od tego G-kodu, który tutaj był na karcie microSD. To był jakiś tam napis właśnie do frezu, do grawerowania. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Wczytujemy sobie zatem ten pliczek. Tutaj mamy jakiś iPhone. Dobra, i teraz w czym to zrobimy? No może zrobimy sobie tutaj w płycie HDF, więc musimy to jakoś przykręcić. Taradę. Pierwsza rzecz zrobiona. Działa. Działa. Mówię wam, że to małe coś będzie mogło normalnie pracować. No i zobaczmy, jak to wyszło. Taki efekt pierwszej pracy. Ten środek litery P albo środek litery E to nie jest wina maszyny, tylko wina płyty HDF po prostu, że to wypada. No to jest za delikatny materiał. Cała reszta jak najbardziej prawidłowo wykonana. Myślę, że tutaj przy takiej pracy, takim malutkim frezem typu V, to naprawdę można wiele zdziałać. Zmienimy w takim razie frez na coś większego, czyli frez typowy do frezowania otworów czy jakichś kształtów. No i teraz kolejna rzecz, słuchajcie, bo zastanawiałem się, jak tutaj wyrzucę ten kod, który chcę zrobić, ale z aplikacji, którą znam, czyli właśnie z Vectric Aspire, zrobimy sobie tak. 60 na 60, dobra, to jest mniej więcej, dobrze, 10, to wszystko pasuje. Tutaj dowolny kształt, weźmiemy sobie, nie, jakieś tam, nie wiem, kółeczko, tak? Kółeczko o średnicy 10 mm, wybranie, tutaj apply, przesuniemy sobie to na środek i to będzie nasza praca, bardzo skomplikowana, ale to jest praca testowa, czyli wybranie kieszeniowe, na przykład na 5 mm, frez taki, 1/8. Tutaj oczywiście damy sobie więcej przejść. 5 mm to zróbmy nawet na 5 przejść, niech będzie.
I kolejna rzecz, która nas tutaj będzie interesować, przepraszam, nie ten klawisz. Kolejna rzecz, która będzie nas tutaj interesować, to na jaki postprocesor uda nam się to wyrzucić. Dobra, będzie wykonane to frezowanie. Tak, jest zrobione. I teraz przechodzimy tutaj do eksportu i zobaczcie, jest GRBL G-Code i to będzie właśnie ta maszyna. Czyli tutaj w postprocesorach ja teraz mam wybrany właśnie już Tetris 450 GRBL postprocesor, więc spokojnie jestem w stanie to zrobić. Eksportujemy to. Damy sobie na Pulpit Pocket 1. Jest wyeksportowane i teraz już tutaj w tym Candle otwieramy sobie, damy New, no może możemy otworzyć Pulpit Pocket 1, o proszę bardzo jest, wszystko gra, no i wydaje mi się, że raczej możemy jechać. Czyli co? Próbujemy? No próbujemy. Nie wiem, jakie tam prędkości były zadane, no ale zaraz zobaczymy. Send i jedziemy. I praca zakończona. Dobra, laptopa mogę zamykać. Zrobione. W dębinie. Wybranie typowe, kieszeniowe. G-Code przygotowany w Vectric Aspire. A ta aplikacja Candle zrobiła, zastosowała, tylko użyła ten G-Code i mamy, słuchajcie, zrobione. Działa? No działa, no kurde, no nie chcę być inaczej, nie? Fajna maszyna, nie? Myślę, że na początek to jest naprawdę aż nadto, bo jest tutaj praktycznie wszystko. Mówię właśnie nawet z pomiarem narzędzia, czego wcześniej nie spotkałem, a tutaj to jest. Więc i darmowa aplikacja, bo jeśli znajdziemy inny jakiś software, na przykład chyba Fusion 360 miał też tą licencję taką dla studentów. Nie wiem, czy jeszcze teraz ona jest. Tam były jakieś ograniczenia oczywiście, ale można było wypuszczać G-Code. Druga aplikacja, ta Candle, która ten G-Code wypuści na maszynę i mamy wszystko gotowe. No i jeszcze teraz to, że jest to mobilne, tak? Bo mam zasilanie z akumulatora i możemy jechać. Mogę to nawet wrzucić, nie wiem, na pakę do busa i tam coś sobie zrobić, jeśli będę potrzebował. Na dzisiaj to wszystko. Ja oczywiście nie zakończę moich testów tylko na tych pracach, bo bardzo jestem ciekaw wymiany tego wrzeciona, bo wydaje mi się, że to będzie najsłabszy punkt tego. Bo jeśli chcecie na przykład sprawdzić sztywność jakiejś maszyny, ja tylko sobie wyłączę, żeby mi się nie włączyło przypadkiem, to najprościej to zrobić tak, że bierzecie, teraz się będzie stół jeszcze ruszał mój, ale tutaj na końcu frezu, widzicie? To miejsce. Jestem w stanie ruszyć. O, teraz jeśli jestem w stanie zrobić coś takiego, to znaczy, że w tym miejscu ta sztywność kuleje. I tak faktycznie jest, no bo nie oszukujmy się, to jest bardzo, bardzo amatorska konstrukcja, ale jeśli damy tutaj tą dużą frezarkę,
to myślę, że wtedy będzie można dużo więcej zrobić na tej maszynie. Dziękuję. To zobaczycie. Link oczywiście jest w opisie tego filmu. I jeszcze ciekawostka taka, że do tej maszyny, z tego co widziałem, będzie mógł być chyba nóż wleczony, więc będzie można ciąć folię. Będzie laser diodowy, czyli będzie głowica tutaj do zamontowania i będzie jeszcze wrzeciono takie oryginalne przez Tutris zrobione, więc kolejna opcja rozbudowy. Fajnie, fajnie, naprawdę mi się to podoba. Na razie, trzymajcie się, cześć.